Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek, oczywiście seria Le Mache Farming Simulator 25. Nadchodzi lato, tak więc więcej będziemy pracowali na polach. W związku z tym musiałem tutaj ogarnąć zwierzęta, przygotować odpowiednią ilość paszy. Tak więc dzisiejszy odcinek rozpoczynamy karmiąc krowy. Szczerze mówiąc, troszeczkę mi czasu zajęło się przyzwyczaić do tego paszowozu, ale mam już teraz opracowany system, jak tutaj odpowiednio dozować kiszonkę, siano i słomę, bo zapewne każdy z was ma swój sposób, a tutaj mam taki sposób i taką modyfikację, która gwarantuje praktycznie 100% sukces. Przed chwilą powiedziałem wam, że dzisiaj rozpoczynamy żniwa i podejrzewam, nie takiego widoku się spodziewaliście, że Anton sobie jedzie kombajnem i znowu muci lucernę. To jest moje trzecie podejście już w tym roku, trzeci raz, w sumie drugi raz na tym polu. Mucę lucernę, a jeszcze we wcześniejszych odcinkach było też zakupione inne pole i tam też była lucerna. I mam nadzieję, że z tych trzech pól wreszcie zbierzemy przyczepę, bo co prawda tej lucerny tutaj dużo się nie umuci, ale inna ważna jest istotna rzecz, po prostu mamy również siano, które tutaj zrobimy w bardzo szybki sposób i to jest chyba najważniejsza rzecz. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę również planuję zakup pola, na którym aktualnie rośnie owies i w sumie na ten moment nie mam zbyt dużego wyboru. Chciałbym kupić trochę więcej tych pól, mam powiedzmy pieniądze na to, ale niestety gra mi bardzo szybko usuwa te pola, na których rosną jakieś zboża, bo już około godziny 9 tam jest już wszystko pozamiatane, pozbierane, tak więc muszę trochę z wyprzedzeniem kupować te pola, bo taki był mój plan, że będę pola na bieżąco dokupywał, na których rosną jakieś uprawy, które są dla mnie interesujące. Niemniej jednak cieszę się bardzo, że tutaj lucernę mam do mucenia, bo tak jak powiedziałem, może niedużo się tej lucerny w nasionach zbierze, ale na pewno pozyskamy tutaj dużo siana. Dodatkowo te siano za chwilę będziemy tutaj zbierać. Oczywiście za pomocą prasy. Nie będziemy tego siana owijać żadną folią, nie będziemy robić żadnej kiszonki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w następnym miesiącu dostaniemy jeszcze tutaj dopłatę. I tak się tutaj po prostu powoli zarabia pieniądze. Dodatkowo, jak tutaj sobie muciłem, w sumie to pracownik mucił na samym początku, to zwróciłem uwagę na jedną niefajną rzecz i za chwilę będziemy musieli to skontrolować, zanim ewentualnie uderzymy na pole, które jeszcze nie kupiłem. Ale nie wiem, czy w ogóle je kupię. Może to zagadkowo brzmi, ale zaraz się przekonacie, o co chodzi. No i proszę bardzo, z trzech pól zebraliśmy tyle, ile mam na przyczepie. Aktualnie cena, bo przed chwilą to sprawdzałem, jest najniższa. I to zdecydowanie najniższa. Najwyższa będzie, jeżeli się nie mylę, gdzieś w okolicach stycznia. Wtedy będzie tona lucerny kosztowała aż 6000. W związku z tym, to co mam tutaj na przyczepie, no będzie warte o wiele więcej. Tak więc co? Plan był taki, że będę to w jakiś sposób gdzieś workował, czy coś takiego. No ale umówmy się, te nasiona nie są aż tak drogie, żeby właśnie jeszcze coś takiego robić, chociaż plany były takie. Musimy tutaj podnieść tą klapę, żeby wysypać. Okej, tak więc to wysypiemy i lecimy, okazuje się, na pastwisko, ponieważ tam są pewne problemy. Jak przed chwilą wam mówiłem, kiedy muciłem lucernę, włączyłem sobie pracownika, żeby objechał dookoła, bo wtedy jest mi wygodniej po prostu. W związku z tym miałem trochę czasu, aby sprawdzić inne miejsca, takie istotne u mnie na gospodarstwie. Obora była, tutaj wszystko było dobrze, bo wiadomo, ja na samym początku karmiłem. W związku z tym sprawdziłem sobie, jak wygląda sytuacja u kóz, bo w tym momencie tam jest naprawdę dużo kóz. Tam nie było żadnych problemów, natomiast nieciekawie robi się u opasów. Wyobraźcie sobie, że one mogą za chwilę zacząć głodować. W związku z tym, jak widzicie, lecimy i wieziemy sobie już tutaj na tym turze dwie belki z sianem, ponieważ w przeciwnym przypadku będę miał tutaj problemy. Oczywiście modyfikacja Red Tape bardzo kategorycznie i bardzo tutaj restrykcyjnie podchodzi do kwestii dobrostanu zwierząt. Jeżeli coś tutaj odwalę w przypadku hodowli zwierząt, to zaraz będę porządnie ukarany. Zobaczcie na tą statystykę.
aż jestem zdziwiony, że w sumie tak niewiele zwierząt tak wyczyściło te pastwisko, bo jeszcze 2 dni temu, jak tu przyjeżdżałem, to jeszcze te mniejsze zwierzęta, no to one się gubiły w tej trawie, a teraz, no fakt, że one też podrosły, po prostu tej trawy już nie ma, tak więc jest te siano, tylko nie wiem jeszcze jak te siano będzie tam można wrzucić. Tak więc wyładujemy te siano, ale problem jest tego typu, że najprawdopodobniej za chwilę będę chciał znaleźć inne pastwisko, ponieważ zasada wypasu i wypas tutaj, grając na red tape, no ma duże plusy, po prostu dostajemy dosyć duże dopłaty do tych zwierząt, z drugiej strony, no wystarczy tylko wodę tutaj dowieść i nie musimy się martwić. Niemniej jednak, jak okazuje się, w sumie niewiele tutaj o, tutaj problemy są, w sumie niewiele tutaj zwierząt powoduje, że tutaj do tej paszy już nie ma. Znaczy może dlatego, że ta trawa na tej mapie jest troszeczkę inaczej zrobiona niż taka standardowa trawa i ona tutaj potrzebuje więcej czasu, aby odrosnąć. Ja tego nie skalkulowałem, ja tego nie wiedziałem. No i co? Będziemy musieli za chwilę tutaj sobie znaleźć następne pastwisko, ale sprawa nie będzie chyba łatwa. Wiedziałem, że tutaj w okolicy jest łąka. To znaczy, ja myślałem, że tu jest pastwisko, autentycznie. I tak sobie planowałem, że jak będzie naprawdę dużo bydła, to będę przeganiał sobie bydło z jednego pastwiska na drugie. Ale okazuje się, że tutaj jest łąka. Generalnie, oczywiście tą łąkę mógłbym przerobić na pastwisko. Nawet pobrałem sobie modyfikację, która umożliwia to zrobienie takiego pastwiska bez płotów. Ale, no tam generalnie ten żłób i ewentualnie ten zbiornik na wodę, no jest tak, że na granicy jest tego pastwiska, to ja nie wiem, musiałbym gdzieś tutaj to próbować wstawić, a tutaj fajnie to wszystko wygląda. Być może będę musiał jeszcze poszukać jakiejś ciekawszej modyfikacji, tak więc na razie tutaj w to nie inwestujemy. Poszukamy gotowego pastwiska, bo ja wiem, że tutaj w okolicy są takowe, tylko że jest kwestia... O, właśnie już nawet widzę te pastwisko, tylko że zobaczcie jak fajnie rzepak wygląda tutaj, nie? Też można by kupić te pole. Teraz w ogóle jestem na takim etapie, że wszystko będę kupował. Ale właśnie, pastwisko. I tutaj jest pastwisko, jeżeli się nie mylę. To jest pastwisko. Tylko jak tam wjechać? Ale to jest bardzo duże i pewnie będzie kosztowało mnóstwo pieniędzy. Nie, to nie jest pastwisko. To znowu jest podobna sytuacja. To jest łąka, która jest po prostu ogrodzona. A więc kolejny duża łąka, a to jest pastwisko. Tak, to jest pastwisko, ale widzicie, tutaj trawy nie ma, bo gra po prostu wycięła tą trawę. I tutaj dodatkowo te pastwisko jest naprawdę potężne. Widzicie? Tam żłób, a tutaj gdzieś woda jest. Generalnie ja się zastanawiałem właśnie też i chciałem właśnie zakupić coś takiego przy rzekach, bo wiecie, ta polityka, żeby nie opryskiwać wokół rzek, no to jak gdyby, no właśnie powoduje, że to jest dobry pomysł. Tyle tylko, że wydaje mi się, że to będzie dosyć dużo kosztowało i na ten moment ona mi tutaj nie załatwi sprawy. Dodatkowo, jak będę chciał przeganiać te krowy, a chciałbym robić to także ręcznie przeganiać, tak? Jest już taka modyfikacja, którą używam na Hofbergman. No to nie chciałbym, żeby te pastwiska były za bardzo daleko rozrzucane. No i te pastwisko jest przepotężne. Zaraz zobaczę. O właśnie, to jest te, nie? My jesteśmy tutaj. Tutaj sprawdzaliśmy, to nie jest pastwisko, to jest łąka. Tutaj sprawdzaliśmy, to nie jest pastwisko, to jest łąka. A tutaj jest pastwisko. I one będzie też dużo kosztowało. Chociaż nie aż tak dużo, 84 000. Widzę tutaj... I chyba tutaj zrobimy pastwisko. Chociaż dobrze by było zrobić tutaj pastwisko w tym miejscu i to. Ale na razie zrobimy sobie to pastwisko, bo ja generalnie tutaj dużo będę miał bydła. I już mam też pomysł, co zrobić na tym pastwisku. Tutaj zrobię też pastwisko, ale tam będzie obora, taka lekka obora, takiej lekkiej konstrukcji, gdzie będę trzymał generalnie te wszystkie opasy, kiedy będzie zima i nie będzie po prostu trawy. I to jest właśnie takie miejsce, co jak pomyślałem, fajnie wygląda, bo troszeczkę tak jest pod lasem, tak więc wiatr nie będzie hulał. Tak sobie tak pomyślałem, jakbym w rzeczywistości to próbował sobie jakoś wymyśleć, nie? I nawet gdybym w przyszłości zaczął przerabiać tą łąkę na pastwisko, to w sumie też nie jest aż tak daleko.
Z drugiej strony muszę przetestować troszeczkę modyfikacje do budowania, ponieważ tutaj na tej serii będę chciał budować, rozbuduję sobie gospodarstwo i tak dalej, tak więc mam już modyfikację, która mi tutaj pozwoli, aby ukształtować teren dowolnie jak ja chcę i tak dalej, czy to jest mój teren, czy też nie. Tak więc, zobaczcie, to jest jednak kawałek, tak więc przepędzanie tego bydła tak bez przyczepy, no to będzie trochę wyzwaniem, trzeba będzie trochę chodzić. W tym oto miejscu postawię sobie taką metalową wiatę. I tutaj zimową porą będziemy przetrzymywali bydło po prostu pod lasem, nie? Oczywiście mógłbym, i tak jest teraz, przywozić tutaj siano i po prostu zaniedbać to, nie? I tak mógłbym zrobić, tylko że generalnie ja chcę, żeby to właśnie działało tak, że jak pastwisko, no to nie wozimy siano na pastwisko, no. A przynajmniej nie w okresie letnim. Dobra, chyba te pole sobie... Jak widzicie, tutaj też nie ma trawy, ale po prostu wydaje mi się, że te pole sobie kupię i tutaj sobie zrobimy pastwisko. Niedaleko tamtego mojego pastwiska. Zaraz wyłączymy ten ciągnik, bo tutaj będzie hałasowa. Tak więc dzisiaj pierwszy budowlany odcinek. Jeszcze czy tutaj? Zaraz zobaczymy na mapie. Nie, bo ja byłem przekonany, że tutaj też jest coś. No nie wiem, pomyślimy jeszcze. Tutaj by było dobrze, bo bym miał jedno pastwisko, drugie. To bym też mógł później przerobić, ale tutaj trochę więcej będzie roboty. Natomiast tutaj po prostu sobie stawiam, ogrodzę to dookoła i tyle, już jest. Co prawda tutaj trawa jeszcze nie będzie rosła, nie? No ale dobra. I w zasadzie to i tak na tym kawałku nic tutaj bym nie siał, bo jest rzeka i kwestia jest tego typu, że ta ekologia i tutaj te programy powodują, że trzeba na to uważać. Tak więc pomysł jest taki, że dzisiaj robimy sobie tutaj pastwisko. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku tutaj przepędzę bydło. Mam nadzieję, że zdążę, że ta trawa zdąży odrosnąć, bo tutaj jest zwykła trawa. Aha, może tamta trawa jest, bo tamta jest chyba inna trawa. Chociaż nie wiem, dobra, nie wnikajmy. Plan jest jakiś? Znaczy jest jakiś, no ja to troszeczkę przemyślałem sobie, że tutaj gdzieś będę musiał wybudować coś takiego. Tak więc najpierw zakupimy sobie tą działkę. Ile ona będzie kosztowała? No dosyć dużo kosztuje. Tamte pastwisko też. Może tamte kupić? Wystarczy mi na pole na jęczmień. Aj, już kupiłem. Dobra. Tu jest pole owsa. Wystarczy? A, wystarczy, dobra, okej. Jak wystarczy, to wystarczy. I teraz jest kwestia tego typu, że nie mam tutaj żadnego takiego pastwiska, które byłoby klimatycznie dostosowane do tej mapy, tak? Przejdziemy sobie tutaj do krów. No i nie ma czegoś takiego, nie? Aha, to jest ta modyfikacja. To już sobie wrzuciłem. Tylko że z tą modyfikacją jest coś takiego, ale to nawet mi pasuje, bo tutaj nie będzie można sobie po prostu robić płotów, ale płot sobie wstawię taki, jaki jest w mapie. Dobra. Trochę jest to kombinowane, owszem, ale do takich rzeczy kombinowanych trochę tutaj będę miał. Na tej mapie troszeczkę będziemy budowali i to w sumie fajnie, bo na Hofbergman to wiadomo, tam raczej się nie buduje ze względów bezpieczeństwa, nie, bo później, no nie jest fajnie. Dobra, 7 sztuk. I teraz tak, tutaj się nie podświetla, ale tutaj pewnie się trochę wyrówna ten teren, to wytniemy się tak troszkę i na razie postawimy to... No, żeby też łatwo tutaj z drogi dojechać. Sobie postawimy gdzieś... Mógłbym wyrównać ten teren, ale dobra, okej. Postawimy tutaj. Na razie to wygląda tak. No i w sumie jest chyba nawet spoko. Troszeczkę tu jest podniesione, to później troszeczkę tak wyrównam. Dobra. I teraz tak. Kwestia jest tego typu, że tutaj jest ogrodzenie, które jest niewidoczne. Ale to mi akurat pasuje. Niewidoczne, ale widzicie, tutaj takie kępki trawy to są po prostu, o właśnie, tak jakbyśmy tutaj słupki stawiali. Tak więc sobie najpierw powstawiam te kępy trawy, żeby zaznaczyć pastwisko oczywiście, co nie? A później to ogrodzę zwykłym ogrodzeniem i jeszcze sobie wstawię bramę. Dzięki temu w przyszłości będę mógł to wykorzystywać jako łąkę również. I teraz tak, tutaj dociągniemy, nie będzie jakichś takich... Nie, bo tu jest prosta linia, tak więc... Nie, no spoko. Można tutaj dociągnąć. W ogóle z tej strony mógłbym też zrobić wejście, wjazd na przykład na tą łąkę, ale dobra.
Zobaczymy teraz tak, czy po linii prostej jak to pociągniemy. I fajnie, bo będzie blisko wodę pobrać, co nie? To też tak właśnie sobie pomyślałem. Dobra, tak więc tutaj będzie dosyć blisko wodę przytargać, dlatego nawet chyba źle zrobiłem, że tak to bym tutaj wystarczyło, żebym ten żółb postawił, nie? Żeby tutaj było. Nie wiem, czy to czasami nie cofnąć. To by było idealne rozwiązanie, co nie? Coś musimy wybrać, albo łatwiej przepędzić zwierzęta między jednym pastwiskiem a drugim, albo łatwiej dowieźć wodę. To tutaj i tak nie będzie jakimś większym problemem. Dobra. Tak więc na razie się nie przejmujemy tym. Szczerze mówiąc, naprawdę się zdziwiłem, bo ja byłem przekonany, że tam spokojnie będzie, wystarczy tej... tam do końca zimy to w ogóle nie będę karmił, nie? A jednak te zwierzęta tutaj jedzą trochę. No tak, no. Jedzą troszkę więcej. Ale też szybciej rosną mi później więcej. Znaczy dopłaty za to mam, tak więc nie powinienem narzekać. I naprawdę już są... Nawet myślałem, wiecie co? Żeby te starsze opasy już sprzedać, które mam. Bo już tam naprawdę całkiem niezły zysk bym miał. Ale tak sobie pomyślałem, nie, zostawimy je. Na razie nie ma ich aż tak dużo. I tyle. Dobra, to... Czy chcesz zasiać... Tak. Ale czy ja to połączyłem? Chyba połączyłem, tak? Mi się wydaje. Żeby nie było później. A nie, tu jest chyba połączone to. Mi się wydaje. No, żeby nie było później, że wiecie, że tutaj coś odwalę niefajnego. Dobra, spróbujemy troszeczkę ten teren wyrównać. Taką zatoczkę sobie zrobimy. I tak, żeby też z asfaltu nie spadać. No więc tutaj sobie zrobimy tak. Ja tutaj generalnie tylko beczką będę wodę przywoził, tak raczej będę chciał. No ale jak widzicie, jest to również tutaj... O właśnie, mamy również żłób. Tak więc... I tutaj zrobimy wjazd. Zrobimy bramę, najprawdopodobniej. Tylko wyłagodzić chcę tak. Ojej, żeby to nie wisiało tak w powietrzu. Chyba nie wisi w powietrzu. Nawet jak będzie trochę wisiało w powietrzu, to tam... No troszeczkę wisi w powietrzu, ale z tej strony, żeby było w miarę ok. Dobra, teraz pomalujemy to, żebym wiedział mniej więcej jak to będzie wyglądało i jak tutaj będziemy wjeżdżali. No nie ma akurat dużo tutaj, szczerze mówiąc na tej mapie nie ma dużo tekstu do malowania, to jest minus, nie? Na razie to tylko sobie tak na sztukę pociągniemy, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie wjeżdżamy. Dobra, tędy będziemy wjeżdżali, a później to sobie ładnie trawką jeszcze pomaluję, czy coś takiego. Teraz to tylko zrobić hektary. I przyjedziemy sobie tutaj beczką z wodą, wyprofiluję tak, żeby, nie wiem, nie zabić się, jak będę tutaj wjeżdżał. Ale chyba będzie ok, będziemy wjeżdżali sobie tędy. Przyjadę też tą ciężarówką i sobie wielkości wjazdów dostosowuję i tak dalej. Dobra, tutaj będzie wjazd również na pastwisko. To na razie sobie zrobimy tak. I tak to wygląda. No a teraz co? Ogrodzimy to jeszcze raz, bo to niewidzialne ogrodzenie, tylko nie wiem naprawdę, czy tutaj połączyliśmy, bo to nagle zatrzymało się. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie wyglądało z tą łąką. No, zobaczymy. Jak coś tutaj odwaliłem dziwnego, to będziemy przebudowywali. Mam nadzieję, bo wiecie, mam takie wrażenie, że tutaj skończyłem, ale nie. Widać, że posiało mi trawę. Dobra, czyli tutaj połączyło. Nie wiem, czy widzicie, tu jest inna trawa i tutaj jest, nie? Tak więc wrócimy sobie. Wydaje mi się, że... Tak. Zrobiło tutaj już różnicę. I tutaj, że w ogóle jest trawa, nie? Aha, tu w ogóle jest pastwisko. Aj, to będzie trochę inaczej. Bo wcześniej tu było pole, nie? No widać nawet, że tutaj mamy ten... O, widzicie. A tutaj mamy już trochę inną sytuację. Okej, spoko. Spoko, spoko. Niech tak też zostanie. I teraz tak, lecimy z ogrodzeniem tego. Będzie tutaj kombinowanie troszeczkę. Mam nadzieję, że mi się uda ogrodzenie w ogrodzenie wstawić, bo to żeby później nie było, że się zdziwię mocno. To może być niestety taka sytuacja. W ogóle to tak, może zaczniemy od tego. No, fajne są. Dobra. Widzę na razie, że bezproblemowo... No ale tutaj będziemy trochę więcej
musieli zapłacić. Bezproblemowo chyba to się... Chociaż nie. Aha, już chyba wiem. W sumie fajnie, bo teraz zobaczcie, będę ustawiał przy tym. Fajnie. No, trochę mnie to będzie kosztowało. To jest jednak dobra rzecz. Cieszę się bardzo, że jednak zdecydowałem się. Trochę przetestuję sobie, bo tutaj rzeczywiście na tej to będzie... Ta seria to będzie raj, jeżeli chodzi o bydło. Tutaj będzie... O, no i dziki też są, no niestety. Uciekajcie, bo choróbska roznosicie... A, świn nie ma tutaj, dobra. Możecie sobie łazić. Tylko, że... Tutaj nie wiem, czy mi się uda postawić. Dziki mi tutaj wstrzymały budowę, nie? Obecność dzików spowodowała, że nie jestem w stanie nic wybudować teraz. Akurat sobie wyszedł jakiś z rzepaku zadowolony. Powiem wam, że mi się spodobało te dziki, autentycznie. Tylko tak, spróbujemy sobie tutaj jakoś dociągnąć, ale tutaj nie mogę. Aha, no bo za dużo chyba poleciałem. Tak więc tu nie kombinuj, stawiaj sobie przy starych punktach. W zasadzie nie musisz się przejmować, że to będzie coś krzywo, bo już jak ustawiałem te pierwsze niewidoczne, to tam się przejmowałem tym, czy to będzie równo, czy też nie. Wydaje mi się, że tutaj będzie równo. W ogóle tutaj mogę zrobić też bramkę i sobie wjadę na pastwisko, nawet drogę mogę przez te pastwisko zrobić w taki sposób, że będę wodę tutaj robił sobie. To wykombinujemy sobie, zdecydowanie. No i prawie już kończymy, a przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj można? Można. I teraz tak, gdzie tu? A, tutaj jest. Tą kępę można też wstawiać spokojnie. Czyli fajne nawet w miarę rozwiązanie jest, nie? Ogrodzenie można sobie później dostosować jakieś się chce. Pamiętam, że na samym początku można było zrobić standardowe pastwisko bez ogrodzenia, nie? Ale później to Giants zrezygnował z tego pomysłu, bo tam ludzie dziwne rzeczy odwalali i trochę było to dziwnie wyglądało. Dobra. Czyli co? Mamy to już zakończone. I jak to się teraz prezentuje? No całkiem spoko. Tylko teraz tak. Jeszcze żebym jakąś... Zobaczymy jeszcze jak to się ciągnikiem będzie tutaj podjeżdżało, czy będzie w miarę łagodnie. Nie, no spoko, fajnie jest zrobione, wyprofilowane. Nie będę tu już nic zrobił, jest bardzo dobrze wyprofilowane tutaj zjazd. Ewentualnie jakoś tak ładnie pomaluję, jakiś krzak, może drzewo. Generalnie fajnie by było wstawić również drzewa, żeby to było takie, wiecie, że cień będą miały krowy i tak dalej, no. Coś takiego pomyślimy chyba o tym. No, bo na takim stoku narciarskim, no to nie jest fajnie, nie? W zasadzie również zrobiłem trochę głupotę. Wiecie dlaczego? Bo mogłem wykorzystać fakt, że tu jest rzeka. I po prostu zrobić sobie coś takiego, że i tak w przyszłości będę robił, że dam dostęp do rzeki, projektując pastwisko i wtedy będę tutaj, nie będę przywoził wody. Rozumiecie o co chodzi? Bo tutaj jest też ta modyfikacja druga, która mówi o tym, jeżeli się nie mylę, o właśnie ta, że tutaj można, jeżeli się nie mylę, nie, to jest, nie, to jest to. Automatyczne nawadnianie. I jeżeli bym coś takiego postawił gdzieś przy rzece, to dlaczegoż by nie? No akurat tutaj jest kwestia tego typu, że nie ma rzeki, nie? Ale jakbym chciał w przyszłości sobie zorganizować tutaj te pole na przykład zorganizować jako pastwisko, co jest możliwe, bo uwaga, tutaj będą obory kiedyś w przyszłości stały i to mogę sobie przerobić, no to wtedy z tego jeziora będą ciągnęły wodę, nie? Tutaj zagrodzę sobie tak, wiecie, tu już jest zagrodzone, że one będą mogły sobie wejść. To jest dobry pomysł i szczerze mówiąc, w przypadku tego pastwiska mógłbym wybrać tą wersję. Wtedy w ogóle wody bym nie przywoził, tylko bym sobie postawił to gdzieś tutaj, chociaż nie, nie wchodziłyby tutaj. Musiałbym połączyć, musiałbym dwa kupić. Nie wiem, czy ten land bym mógł kupić. Dobra, ale wiecie o co chodzi, nie? Że tutaj coś kombinujemy już, Anton już coś kombinuje. I teraz jeszcze bramę jakąś trzeba będzie wstawić. Wydaje mi się, że coś takiego mogłoby być fajne. Wybralibyśmy tą, a może tą? Zaraz zobaczymy.
Nie, to jest... Nie. Coś takiego może. Tylko w linii zobaczymy tu. I... Coś takiego. No dobra, wydaje mi się, że to może... działać. Dobra, postawimy sobie to tak. I jeszcze tylko tutaj trzeba będzie połączyć. Mam nadzieję, że to się uda. Okej, i jeszcze stąd. Dobra. I mamy to zrobione. Kolejne pastwisko, tylko teraz będziemy musieli, no pobiegniemy sobie, znaczy kolejne, no. Pierwsze to pastwisko, które tu zrobiłem, ale autentycznie umieszczę sobie tu jakieś drzewa, coś teges i będzie w przyszłości fajnie to wyglądało. Tutaj troszeczkę to wisi w powietrzu, ale ja to podniosę. Tutaj jeszcze trochę czasu spędzę, żeby to podnieść, ładnie zrobić, ładnie wyglądało. Wydaje mi się, że to będzie nawet klimatycznie całkiem fajnie, tak, nie? Tutaj jeszcze z tą drogą będziemy musieli trochę popracować nad tym, jak to się będzie otwierało. No tak, w tym kierunku. A, w ogóle na ile zwierząt tutaj jest, jak statystyki będą wyglądały, bo to też jest istotne. Nie. Pastwisko dla krów. 134. Wody. Fajnie, bo dużo wody można tutaj przywieźć. Dobra, 50 000 litrów pokarmu. No ale liczę, że tutaj trawy będzie dosyć dużo. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. A teraz właściwie to muszę jeszcze tak zakupić. Jeszcze przeskoczymy i zobaczymy. To pole, dobrze mówiłem? Tak, bo tutaj jest też w sumie niedaleko od mojego gospodarstwa, tędy. Tą łąkę też kupię i połączymy te wszystkie pola. Wydaje mi się, żeby takie duże zrobić tutaj. Zaraz zobaczymy, a na razie tu wskoczę i zobaczymy, jak to wygląda. No tu jest jeszcze, co jest fajne, tu jest owies i ten owies będę mógł wykorzystać do robienia paszy dla ślimaków. No i tu jest ogrodzone. Te ogrodzenie będę mógł sobie rozwalić i chyba w przyszłości, ale tutaj też, ale w przyszłości tutaj takie potężne pole zrobić. Co nie? Zobaczcie. To pościągać, coś takiego. Jeżeli się uda, no to można by zrobić coś takiego. Tu jest kilka takich miejscówek, gdzie można kilka takich pól połączyć i wydaje mi się, że tu może być takie duże pole. Te dwa pola połączymy sobie. Dobra, kupujemy to pole, ok? Ile mi tych pieniędzy zostało? 27 000. No, to już powiezło. Więcej już chyba dzisiaj nie pobawimy się. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał, ale kurczę, jak to wygląda fajnie. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. Piszcie w komentarzu, czy dobrze sobie to rozkminiłem. I w sumie, czy może nie zamienić to właśnie na coś takiego, żeby tam była woda? No teraz już chyba tego nie będę robił. Ja idę teraz w tym kierunku do ślimaków. Już teraz nic nie będę w tym kierunku robił, bo już to zrobiłem, ale w przyszłości będę wykorzystywał taki myk, tak jak na Hofbergman, nie? Że jest tam pastwisko, obok przepływa rzeka, w związku z tym nie trzeba nawozić. Tylko nie... nawozić. Tak, już o nawożeniu. Tylko, że nie trzeba będzie poić krów. I wydaje mi się, że to ma bardzo dużo sensu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki. Widzę, że tutaj też jest owies. Ale nie mam kasy. Dobra, na razie.